Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W zeszłym roku spędziliśmy 3 miesiące, włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W dzisiejszym odcinku zapraszamy na niezapomnianą podróż przez jeden z najbardziej malowniczych zakątków Bałkanów. Czarnogóra zachwyca zróżnicowaniem krajobrazu. Od surowych szczytów Gór Przeklętych przez jeden z najgłębszych kanionów na świecie po malownicze plaże Adriatyku. Ten niewielki kraj oferuje wszystko. I choć główne atrakcje Czarnogóry rozrzucone są w strefach przygranicznych, nie stanowi to żadnego problemu. I tak praktycznie wszędzie można dojechać w jeden dzień. Naszą podróż rozpoczęliśmy od emocjonującej przygody na rzece Taru. Rafting w jednym z największych kanionów świata to doświadczenie, które trudno opisać słowami. Krystaliczna woda, strome skalne ściany i adrenalina, gdy nurt rzeki niesie ponton przez bystrza niczym łupinę orzecha, to idealny sposób, by poczuć dzikość czarnogórskiej natury. Kolejną atrakcją Czarnogóry, którą polecamy, jest malownicza trasa samochodowa prowadząca z kanionu rzeki Tara wprost do serc gór Durmitor. Wąskie serpentyny, tunele wykute w skałach i jazda nad przepaściami to tylko niektóre z atrakcji, które na pewno zapamiętacie na całe życie. Na tej trasie nawet jazda po drodze asfaltowej sama w sobie jest przygodą, a każdy zakręt odkrywa nowe, niezwykłe pejzaże. Piąta 30 na szlaku. Na Bobotow Kuk, czyli najwyższy szczyt w Montenegro. Albo drugi najwyższy. Są tutaj różne opinie. Cała łąka koniczyny górskiej. A przed nami Bobotow Kuk. Zdobycie szczytu Bobotow Kuk o wysokości 2523 m nad poziomem morza to coś, czego nie da się zapomnieć. Wspinaczka jest wymagająca, na szczęście nagrodą jest widok, który zapiera dech w piersiach. I pamiętajcie, nie popełnijcie tego samego błędu co my. Weźcie co najmniej 4 litry wody na osobę, gdy planujecie zrobić tę trasę latem. Słońce nie ma miłosierdzia dla miłośników górskich krajobrazów. Jesteśmy na szczycie Bobotow Kuk. Dzika i ekscytująca. Tak można opisać terenową drogę, którą trzeba przemierzyć, aby spod Bobotow Kuk dotrzeć do kanionu Nevidio.
Jazda przez surowy teren wśród skalnych wzgórz i bujnej roślinności jest niezapomnianym wyzwaniem. Jeżeli macie samochód terenowy, to śmiało możecie wpisać tę trasę w plan waszej wyprawy. One biegną specjalnie, żeby nam drogę zatarasować. Zobaczysz. I na drodze zatrzymają się. Na mur beton. Ale złośliwcy. Nie no, po prostu zobaczcie. Zbiegły z góry, żeby nam tutaj zatarasować drogę. Ukryte wśród gór przeklętych jezioro Ropojansko to prawdziwa oaza spokoju. Jest to jezioro okresowe, co oznacza, że często wysycha, ale otaczające góry i zieleń sprawiają, że to idealne miejsce na odpoczynek od cywilizacji. Dojechać tu można tylko samochodem z napędem na 4 koła albo dojść na piechotę. My mieliśmy szczęście spędzić noc samotnie wśród gór, choć musimy przyznać, że wyobraźnia sprawiła nam psikusa, ale o tym już opowiedzieliśmy w innym odcinku serii filmów z Bałkanów. Idziemy na Wulaśnicę i potem Papatia Talianka, czyli klasyczna rundka tutaj przez 3 szczyty. Jak tam mój wędrowniczek się czuje? Cóż może być lepszego niż śniadanko na szczycie? Przekonaliśmy się, że Bałkany są mega popularne wśród Polaków. Teraz wam pokażę całą grupkę z Polski. Chyba już 5. Dzisiaj spotkania w tych górach.
Wyprawa na 3 szczyty była jednym z najbardziej wymagających, ale i satysfakcjonujących etapów naszej podróży. Wspinaczka w otoczeniu dramatycznych krajobrazów Gór Przeklętych to prawdziwy raj dla miłośników górskich wyzwań. To jest tak pięknie, że nie wiadomo gdzie się patrzeć. W którą stronę. Słuchajcie, po tej stronie takiej góry, chmurki dzisiaj mam bardzo ciekawe. Też piękna dolina. Ach, ciężko się zdecydować. To w sumie lepiej widać niż na szczycie. Świeża wypoczęta zdobyła szczyt. Wypoczęta. Teraz jest na Pierwszy, punkcie jeszcze 2. dwa. Jeszcze 2. To małe jezioro kryje w sobie niezwykły urok. Otoczone lasami i górami wygląda jak z bajki. Spacer w jego okolicach to chwila wytchnienia i bliskości z naturą. Idealne miejsce na odpoczynek po trekkingu w Górach Przeklętych. Tutaj turyści docierają niezmiernie rzadko, za to mieszkańcy okolicznej miejscowości Plaw chętnie przyjeżdżają popływać w krystalicznie czystej wodzie. Na zakończenie naszej podróży po Czarnogórze dotarliśmy nad Adriatyk, gdzie drogi prowadziły przez spektakularne przełomy i malownicze wioski. Zatoka Kotorska z jej urokliwymi miasteczkami i niezwykłym klimatem to idealne miejsce na odpoczynek. Zachód słońca nad zatoką to widok, którego nie da się zapomnieć. W szczególności, gdy uda się uchwycić go na filmie. Niestety w lipcu słońce grzało tam tak mocno, że zostaliśmy na wybrzeżu tylko 2 dni. Dajcie nam znać w komentarzach, gdzie już byliście w Czarnogórze i co Wam się najbardziej tam podobało. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was z Czarnogóry. W kolejnych odcinkach zabierzemy Was na pełną emocji podróż po górskich drogach Albanii, gdzie spędziliśmy cały miesiąc, odkrywając niezwykłe miejsca i dziką naturę.